Kurde, on leci, on płynie prostopadle. Akcja. Zgubiliśmy Kubę. Nawiązuje do gołębicy jako symbolu pokoju. Jesteśmy coraz bliżej. Czasu jest niewiele. Temat Gosi Mirgitas po prostu pasuje idealnie. Tak. To jest finansowane. Nie dajcie się nabrać, totalny fake. Biennale w Wenecji to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie sztuki. Miejsce pielgrzymek całego artworldu i święty graal dla większości artystów, których kariery po udziale w Biennale zazwyczaj wystrzeliwują na zupełnie nowy poziom. Na Biennale dotrzemy dokładnie w dzień oficjalnego otwarcia. Pawilon polski zaprojektowała w tym roku Małgorzata Mirgatas. Gosia jest już na miejscu od ponad 2 tygodni, zapewne marzy już o wakacjach. Czy uda nam się z nią spotkać i zamienić chociaż kilka słów? Zobaczycie sami. Wszyscy straszyli nas, że będą wielkie tłumy i fatalna pogoda. Pogoda jest świetna, a tłumy są niewiarygodne. Zbliżamy się powoli do Giardini. Dobra. Udało się, jesteśmy już na Biennale. Zaczynamy, jak żeby inaczej, od pawilonu polskiego i ekspozycji Małgorzaty Mirgitas, którą przygotowała we współpracy z 2 kuratorów, Wojciechem Szymańskim i Joanną Warszą. Pawilon właściwie znajduje się już za mną. Gosia mówi o sobie, że ma 3 tożsamości: artystka, Polka oraz Romka. Pomimo dziesiątek indywidualnych i grupowych wystaw, jej udział w Biennale nie jest wcale tak oczywisty, jak się może wydawać. Przez swoje zakorzenienie w romskim folklorze, przez długi czas jej pracę spychano do muzeów etnograficznych i prezentowano w kontekście sztuki ludowej. Kompozycja całego pawilonu nawiązuje do fresków w renesansowym pałacu Schifanoia w Ferrarze. Mamy tutaj wydzielone jasno 3 pasy. Górny poświęcony jest wędrówce Romów po Europie. W pasie środkowym znajduje się panteon ważnych dla romskiej kultury i społeczności kobiet. Dolny pas opowiada natomiast historię z rodzinnej wsi Małgosi i przedstawia bohaterki i bohaterów z jej codziennego życia. Co do samej Małgosi, to pozostawała na razie nieosiągalna. Niemniej nie traciłem nadziei, że uda nam się podczas Biennale nagrać chociaż krótką rozmowę. Prace, które teraz zobaczymy, czyli Anety Grzeszykowskiej i Joanny Piotrowskiej, znajdują się z kolei na wystawie głównej, kuratorowanej w tym roku przez Cecilię Alemani. Powoli zbliżamy się do miejsca docelowego. Jesteśmy coraz bliżej. Ostatnia sala. No i jesteśmy. Twórczość Joanny Piotrowskiej to przede wszystkim inscenizowane czarno-białe fotografie. Odnoszą się one zazwyczaj do skomplikowanych relacji rodzinnych. W swojej formie są surowe i statyczne, a jednocześnie, patrząc na nie, cały czas pod skórą czujemy napięcie. W dodatku nigdy nie mamy pewności, na co właściwie patrzymy. Czy sytuacja faktycznie jest opresyjna, czy to tylko nasza projekcja. Dobrze ducha twórczości Piotrowskiej oddaje jeden z jej pierwszych cykli, Zaduch. Artystka odnosiła się w nim do ustawień hellingerowskich, czyli pseudonaukowej metody mającej pomóc ludziom wyjść z traum za pomocą odgrywania swego rodzaju rodzinnego teatru. Tak jak w wielu innych cyklach artystki, tak i tutaj charakter relacji łączącej postacie wydaje się bardzo niejednoznaczny. A teraz zobaczcie człowieka, który założył się, że zobaczy całe Biennale w jeden dzień. Znajdujemy się w przestrzeni, w której wiszą prace Anety Grzeszykowskiej z serii Mama. Nie ukrywam, że to dla mnie dość szczególny cykl, bo pierwszy wernisaż, w jakim brałem udział jako pracownik galerii, to było otwarcie wystawy Anety Grzeszykowskiej z tymi właśnie pracami. Na fotografiach widzimy Anetę oraz jej córkę, Franciszkę.
Haczyk polega na tym, że artystka znajduje się fizycznie po drugiej stronie aparatu, a w jej roli, na zdjęciach, oglądamy hiperrealistycznego manekina. Obcujemy z dziwną mieszanką grozy oraz komedii. Aneta wielokrotnie wspominała, że do całej sytuacji doszło dość naturalnie. Manekin posłużył jej do zupełnie innego projektu. Następnie wrócił do domu, gdzie w plastikowym worku spędził trochę czasu, zanim Franciszka nie odnalazła go i sama z siebie nie zaczęła się nim zajmować. Oprócz pawilonu polskiego i pracy Anny Piotrowskiej i Anety Grzeszykowskiej chciałbym pokazać Wam 3 inne pawilony. W tym miejscu miał być wstęp na temat pawilonu belgijskiego i wystawy Francisa Alisa, ale nieoczekiwanie wpadłem na dziennikarza Alka Chudzika, który wcielił się w rolę artysty. Zapraszam Państwa na moją wystawę w pawilonie belgijskim. To jest mój projekt, 10 lat tworzyłem go. Z dziećmi w sumie. Nie dajcie się nabrać, totalny fake. Francis Alice na potrzeby Biennale w Wenecji stworzył ogromną multimedialną instalację, której bazę stanowią filmy dokumentujące przeróżne dziecięce zabawy. Dźwięki i obrazy nakładają się na siebie w przestrzeni wystawy, także mamy wrażenie, jakbyśmy sami brali udział w tym, na co patrzymy. Ważnym elementem większości filmów jest to, że zabawa odbywa się w nich niejako wbrew wszystkiemu, co dookoła, w miejscach na pozór do tego nieprzystosowanych albo objętych wojną. Na jednym z filmów oglądamy tzw. haram football, czyli piłkę nożną bez piłki. Zabawa powstała jako efekt działań państwa islamskiego, które tradycyjny futbol określiło jako występek przeciwko Bogu. Co ja tu robię? No już 3. dzień zwiedzam. To jest Gehenna. Ja dzisiaj tam, na tamtej trawie, jak widzisz, widziałem człowieka, który doszedł do swojej granicy, upadł i leżał. Ja to niestety na Biennale nigdy nie wiem, czy takie działania to jest prawdziwy sen, czy może jakiś, wiesz... Następny będzie pawilon francuski, a dokładniej gigantyczna kolejka, która od samego początku Biennale do pawilonu francuskiego się ustawia. Wielkie oczekiwania, małe klęski. Okazało się, że element performatywny występuje wyłącznie podczas pierwszego tygodnia dla VIP-ów. Czyli to, co do tej pory oglądałem na Insta Stories wszystkich znajomych, dostępne jest obecnie wyłącznie w formie wideo w staromodnej sali kinowej zaaranżowanej za ścianą. Ekspozycja została stworzona przez artystkę Zineb Sedira, która podobnie jak Małgorzata Mirgatas swoją sztukę buduje wokół przeszłości i własnego pochodzenia. Sedira jest pierwszą artystką algierskiego pochodzenia, która reprezentuje Francję na Biennale. Punktem wyjścia dla całego projektu były filmy z lat 60. i 70., koprodukowane przez Francję, Algierię oraz Włochy, które miały zerwać z wizerunkiem Algierii jako francuskiej kolonii. Mój początkowy sceptycyzm z każdą chwilą przebywania w tej przestrzeni znikał i kiedy kilka godzin później dotarła do mnie informacja, że jedno z 2 specjalnych wyróżnień Biennale trafiło do Sediry, nie byłem w ogóle zdziwiony. W swoim uzasadnieniu komisja wyrażała wdzięczność za budowanie wspólnoty ponad narodowymi granicami i przyglądanie się historii kina spoza europocentrycznego punktu widzenia. Ostatni pawilon, który odwiedzimy podczas naszego wyjazdu. Niesamowite. Na sam koniec Biennale zostawiliśmy sobie pawilon ukraiński. Z powodu ataku na Ukrainę Rosja została wykluczona z Biennale, a ukraińscy artyści otrzymali dodatkową przestrzeń ekspozycyjną w centralnej części Giardini. Mieliśmy ogromne szczęście, że wpadliśmy przypadkiem na Alisę, znajomą artystkę z Ukrainy, która opowiedziała nam o tym, co przygotował do Wenecji Pawlo Makow. Pochodzi z Charkowa. To jest miasto, które w tej chwili jest okrążone wojskiem rosyjskim. W 1995 roku w mieście wydarzyła się jakaś awaria. Nie stało wody w mieście. Nawiązując do tej katastrofy, zaczął rozwijać ten projekt pod tytułem Fountain of Exhaustion, czyli fontanna wyczerpania. Najpierw kuratorzy ogłosili oficjalnie, napisali oficjalny list, że nie mogą być na Biennale, bo nie ma jak załatwiać sprawy, bo jest wojna, jest niebezpiecznie. Po kilku tygodniach właśnie stwierdzili i zrobili znów takie ogłoszenie oficjalne, że nie, właśnie musimy być, musimy się wypowiedzieć, musimy mówić o naszych problemach i o wojnie, którą rozpoczęła Rosja.
Chociaż przez 2 dni pobytu w Wenecji biegaliśmy po wystawach bez przerwy, nie zobaczyliśmy nawet połowy Biennale. Abyście mogli uzmysłowić sobie skalę tego wydarzenia, powiem tylko, że do samej wystawy głównej Cecilia Alemani zaprosiła ponad 200 artystek i artystów z prawie 60 krajów. Aha, Małgosia. Chwilę przed jej odlotem udało nam się spotkać i nagrać krótką rozmowę. Pomyślałem, że nie będę po raz 1000 pytał jej o inspirację przy projektowaniu pawilonu. Zamiast tego zapytałem o sam pobyt w Wenecji, najprzyjemniejszy moment. Czy to było w czasie montażu, czy już po Jak już się skończyło wszystko i zamontowaliśmy i miałam 1 dzień wolnego i pojechaliśmy na Murano i zwiedziłam po raz kolejny Wenecję. Byłam totalnie spokojna, że zostało już wszystko wykonane i zrobione i zainstalowane i jedyne co to czekaliśmy na otwarcie. Zadanie zostało wykonane.